Witam na kanale internetowym Intermodel o modelarstwie kartonowym. W tym małym felietonie zaprezentuję Wam ostatnie nowości. W zasadzie końcówki października, mamy dziś dzień 26 października i w wydawnictwach ukazało się kilka nowości. Zaczniemy może od strony wydawnictwa i sklepu internetowego Answer. Zapraszam. Wydawnictwo Answer, strona sklepu internetowego Answer. To wydawnictwo wydało na koniec w zasadzie tego miesiąca kilka nowości, a wśród nich jest PZL W3 Anaconda. Tu nie ma więcej zamieszczonych printów na stronach sklepu. Jest tylko jedno duże zdjęcie. Spróbujemy powiększyć. Tak to wygląda. Okładka. Będąc na wystawie modelarskiej we Włocławku, zrobiłem kilka zdjęć, natomiast jakość tych zdjęć, jak sami widzicie, nie jest najlepsza. Trudno robić jedną ręką, otwierając strony wycinanki, a drugą ręką robiąc zdjęcia. Nie są to najlepszej jakości zdjęcia, oświetlenie też nie jest takie i stąd wydawnictwo nie zamieszcza zdjęć wewnętrznej strony wycinanki, stąd tylko jest zawsze okładka. I tu, jak możemy przeczytać, jest to PZL W3P Anaconda Grom, skala 1:33, wydawnictwo pod nazwą MS Model, opracowanie Marcin Straszewski. Do tego modelu mamy, jeżeli tutaj się cofnę, mamy wycinane laserowo wręgi, powiększam, tak się przyraz, dwa arkusze A4, no i tu mamy mniejsze arkusze koła plus jeszcze inne elementy. Podobnie jest do tego modelu też owiewka kabiny. Oczywiście nie jest to zdjęcie, ale jest to poglądowe zdjęcie. No i koła do Anacondy w druku 3D. Tak się przedstawia. No i następnym modelem jest SU-22M3. Tak się prezentuje okładka. I też nie ma tu więcej z printów. Jest tylko okładka pierwszej strony. Też zrobiłem zdjęcia w ten sam sposób, ale to też nie jest najlepsza jakość. Jedno zdjęcie i to jest wszystko. Tu mamy krótką wzmiankę na temat tej wycinanki. Jest to SU-22M3 peruwiańskich sił powietrznych, skala 1:33, również wydanie jako MS Model, opracowanie Marcin Straszewski, kolorystyka Marcin Dworzecki. I również do tego modelu są wręgi cięte laserowo. Powiększam. Jest tu, można troszeczkę więcej zobaczyć. 4 arkusze A4 podejrzewam. Jest to rozrysowane, wycięte na kartonie i oczywiście jest też owiewka zamieszczona również do tego modelu.
i koła. I jeszcze takimi nowościami tu też w połowie, jeżeli śledzicie mój kanał, ja tu robiłem na początku miesiąca też ten tutorial o wydaniach Ansfer. No i tam też były wzmianki dla kolejarzy takich zaczynających. Jest tu też ta lokomotywa 753 Nurek. Jest taka nazwa. Skala 1,86, przepraszam, skala 1,87. Model przeznaczony również dla dzieci i początkujących, czyli taki właśnie dla miejsc zaawansowanych. Format A4, 3 arkusze z elementami. Opracowanie A. Bosowska. Anna, być może jest tylko inicjał. Plus Ursus C360. Tu mamy skalę, nie mamy skali podanej. Może będzie na okładce, na pierwszej stronie coś. W jakiej to jest skali ten ciągniczek, ale tu nie, nic nie widzę. No dobrze, w każdym bądź razie jest coś takiego. O, i tak wygląda traktorek. I pojawił się też autko, pojawiło się Skoda 120L, rocznik 1977. Też nie mamy tu nic podanej skali. Format A4, 2 arkusze. Autko po sklejeniu może tak wyglądać i pierwsza strona w zasadzie jest to strona z wycinanką. I jeszcze mamy jeden model na tym. Tarpan Honker, ambulans wojskowy. Też to jest model dla początkujących. Tak będzie wyglądał po sklejeniu. I tu mamy jeszcze jedną nowość. Volkswagen Caddy ambulans. I tak się prezentuje po sklejeniu. I jak już jestem na tej stronie, nie pamiętam, czy to się... Aha, tak, ja tego nie prezentowałem. To się króciutko pojawiło. F16C pojawił się zaraz po moim opublikowaniu tego tutoriala. Na stronie swojego kanału pojawił się na drugi dzień ten model. No to teraz go tutaj Wam pokażę. Na pewno już co niektórzy się zaznajomili, widzieli. Może już mają nawet. No i też do tego modelu F16 jest owiewka. Są wręgi cięte laserowo. Też 4 arkusze. I są koła. To tyle od Ansfera. Wydawnictwo WAG. I to jest strona zarazem wydawnictwa i sklepu internetowego WAG. I tu, jak widzicie na czerwono jest wzmianka, że pojawi się ten model od 27. I tu jest odliczanie, a to jest PZL P11F wersja eksportowa
pod nazwą IAR. Wrócimy jeszcze do opisu, zanim przejdziemy do tego, do screenów. Skala 1.33, autor L. Kołodziejski, poziom trudności 2/5, ilość arkuszy 6, z częściami, ilość rysunków montażowych około 70, dostępne akcesoria laserowo wycinane wręgi, model kartonu rumuńskiego samolotu myśliwskiego IAR, czyli PZL P11F, wersja eksportowa. Dwie wersje podwozia można wykonać tutaj w tym modelu, czyli na nartach i na kołach. I tu mamy dane też modelu. Po sklejeniu on będzie miał długość 23 cm, rozpiętość 33 cm, wysokość 9 cm. No i przejdę teraz do graficznego, jak tu jest opracowany. Tak się przedstawia strona okładki. Jedna ze stron z częściami. O, zbliżenie zrobiłem. Dość ładnie tu widać nity, wyraźne nity, podziały blach. Dość ładnie tu jakieś przybrudzenia są, obkopcenie, coś takiego. Natomiast tak mało widoczne tu jest na tym princie, czy jest to ta rowkowaność blachy zachowane, ale tu w tym miejscu jest coś takiego to. Natomiast tu na tej ta blacha jest tak jakoś dziwnie, ona tu te kreseczki przechodzą jakby w poprzek, a nie, no nie wiem jak to, należałoby to obejrzeć po prostu. No ale zobaczymy, kto pierwszy, na pewno gdzieś to będzie, kto pierwszy kupi, gdzieś będzie zamieszczone, będą zdjęcia. Następna skrzydła, o zobaczmy jak skrzydła tu są podobnie, to podejrzewam, że tu jest tak złudzenie, czy coś takiego, że ta blacha tak zwana, taka prążkowana, to widać tu troszeczkę jakby w poprzek to przebiegało, ale to być może to takie złudzenie jest tu na tych zdjęciach, na tym screenie. Tak się przedstawiają płaty. Mamy jeszcze stronę z rysunkiem. Jeden z rysunków. To znaczy jedna ze stron z rysunkami. O, tu mamy silnik, czyli też mamy makietę silnika. Tu są te narty. Dalej przechodzimy, czy jeszcze będzie... No, tu już są tylko zdjęcia wykonanego modelu. No i ładnie się prezentuje. Do kolekcji, proszę bardzo, jaka kolekcja. To jest model PZL-ki i jeszcze model 1, który WAG nam tu proponuje, to jest okręt japoński Mutusuki. Tak się przedstawia okładka. Wrócę do opisu. Skala modelu to jest 1:200. Autor Grzegorz chyba Nowak. Poziom trudności 3/5. Ilość arkuszy z częściami 7. Ilość rysunków montażowych 40. Dostępne akcesoria. Laserowo wycięte elementy, metalowe lufy, laserowo wycięte relingi i detale. I model przedstawia japoński niszczyciel Mutusuki. Z II wojny światowej, model w konfiguracji z końca 1941 roku.
I tu mamy dane modelu po sklejeniu, długość 52 cm, szerokość 5 cm. No to przechodzimy teraz do wyglądu tej wycinanki. Tu mamy okładkę i tak jest, się przedstawia okładka. Dalej mamy arkusz z częściami i to są burty. No i tu, jak widzimy, też są lekkie takie zabrudzenia, jakieś naloty rdzy. Także jak widać na załączonym obrazku, dość ładnie się prezentuje model. O, no i tu cała gama takich drobnych elementów. Tu mamy pokłady mostków. No i tutaj też widać wyraźnie, że gdzieś jakieś naleciałości rdzy, coś takiego są na pokładzie. Może to bardziej to jest tylko screen, natomiast na pewno na żywo to o wiele lepiej wygląda, ale widać, że ktoś tutaj też zaczął waloryzację tej wycinanki, tego modelu. I tu mamy rysunki. No, bardzo dużo opisu części, oznaczeń. Myślę, że wszystko będzie dobrze, przejrzyście widoczne. I tu są nadbudówki, działka. I bodajże ostatnia strona to są rzuty z oznaczeniem części. Ostatnia strona okładki. No i wrócę tu do akcesoria i tu mam wręgi cięte laserowo. Jedna ze stron i następna powiększę. O, tak się przedstawiają. Jak to mi się w kadrze mieści się ładnie w OBS-ie, tak żeby staram się tu Wam ustawić. I tu będę miał jeszcze co? A, jeszcze są relingi. Relingi, tu widziałem, że wrócę do akcesorii. O, tu będą relingi. Tak się prezentuje strona z relingami, czyli cięte laserowo, wypalane. I była jeszcze oferta lufy działek. Wrócimy tu. Niestety nie ma zdjęcia, ale możecie tu zobaczyć cenę sobie. Ile tu będzie opis? Zestaw metalowych luf do modelu w komplecie 4 x 120 mm i 2 x 25 mm. Widać. Bodajże jeszcze zapomniałem o akcesoriach do PZL-ki. Też są wręgi cięte laserowo i tego Wam tutaj nie pokazałem. W tle to był telefon. O, tak mamy. Tak wyglądają wręgi do PZL-ki wycinane laserowo. No i to by były te dwa modele od wydawnictwa i sklepu modelarskiego WAK. I jeszcze jedna ciekawostka, którą zaprezentuję, zapraszam. Jest takie wydawnictwo jak Kartplaner. Zarazem jest i sklep internetowy, strona internetowa, można to tak nazwać.
prowadzi taką ciekawą ofertę. Są wydawane modele w postaci e-booków. Są to modele do własnego wydruku. Są też modele drukowane i na przykład też darmowe modele, gdzie możemy taki model sobie pobrać zupełnie za darmo. Prosty model dla zajmujących dopiero się tym modelarstwem kartonowym. Ciekawa forma. Jeżeli dysponujemy w miarę dobrą drukarką atramentową, to możemy sobie tutaj pobrać ze strony i wydrukować za darmo taki model. Są też również drukowane modele, jak i tak zwane e-booki do pobrania. Ciekawa forma. I tu miałem taką wiadomość, spotkałem się na jednym z forum, że pojawił się nowy model tego wydawnictwa. Opracowanie jest to model PZL P24/2. Tak tu jest opisane. No i tu jest cały opis, jak postępować, jak go kupić, jak drukować. Można sobie wszystko, instrukcję pobrać, a tak się prezentować ma model. Tu, oj, coś mi uciekło, bo to będzie... Aha, muszę przesuwać tak, o. Zaraz sobie podejrzę, jak to widać będzie. No, jest dość mocne powiększenie, ale będę starał się tak pokazać. To jest jedna ze stron wycinanki, czyli początek. I tu mamy informację skala, oczywiście 1:33. Nie mamy tylko autora. Znajdę może autora, kto jest projektantem. Autor modelu Lech Kołodziejski, wydawnictwo Kartplane. No i tu mamy cały opis na temat i tego jakby samolotu. Historia, widzę, tu jakaś jest troszeczkę wzmianka. I to są głównie modele dedykowane dla modelarzy właśnie początkujących. I przejdźmy teraz właśnie do rysunków. Myślę, że tu jest fajnie, program ma taką opcję, że możemy tutaj kliknąć, od razu nam się powiększa i to dość mocne powiększenie mamy na tym screenie. No, myślę, że dość dobrze, ładnie, zrozumiale rysunki są zrobione. Tu mamy w rzutach i oznaczenie części. Przejdźmy teraz już do części, do elementów i jak widzimy na takim fajnym, dużym powiększeniu. O, i tu mamy wzmiankę, na jakim papierze należy drukować, czyli gramatura papieru 170 do 200. Czyli śmiało możemy sobie już drukować na kartonie typu blok techniczny. Trzeba zwrócić też uwagę, że możemy się spotkać z różnymi gramaturami, no w zależności jak blok techniczny, jakiego producenta, wydawcy może mieć tą gramaturę. I tu mamy pięknie rozrysowane, nadrukowane nity i tu nam ładnie to powiększenie to pokazuje. No i to tyle z rysunków. No i wrócę jeszcze tu, bo może ktoś chciałby się spotkać z tym wydawnictwem, czyli no nie spotkał do tej pory. Ja tuż też tak przypadkowo się o tym dowiedziałem, aczkolwiek wcześniej znałem te modele, chyba nawet miałem kiedyś właśnie też kupiony
No ale jakieś tak umykało. Nie jest to rozpropagowana strona, jakoś reklamowana. No i tu mamy modele kartonowe do wydruku, czyli modele do samodzielnego wydruku. Jak widzimy, cena tu też nie jest jakoś wygórowana tej wycinanki. Wszystko zależy też od stopnia, w jakiej skali, w jakie skomplikowanie jest to rozrysowane. Ale jak wstępnie tu wspominałem, właśnie są to modele głównie dla początkujących, którzy dopiero zaczynają tą przygodę z modelarstwem kartonowym. Głównie widzę tu i troszeczkę czytałem, że jakby strona i tutaj wydawca preferuje samoloty lotnictwa polskiego, lotnictwa międzywojennego. Mamy coś jeszcze? Nie, to wróćmy do modele drukowane. Tu są modele drukowane, czyli w formie gazetki do kupienia. I mamy też zakładkę darmowe modele, czyli jakby w formie PDF-u do pobrania i samodzielnego wydruku. I głównie to jest lotnictwo polskie. Tu mamy, może przejdźmy, PWS 50, przejdę, zobaczmy. O, tak się prezentuje. Kadłub, skrzydła. I rysunki. Bardzo prosty, uproszczony model. Ale może fajnie, ciekawie wyglądać po sklejeniu i na pewno jakąś już będziemy mieli kolekcję. RWD 25. Co tu mieliśmy? PWS 50, PWS 10, Bartel BM6A, Anbo 4. No proszę, ładne, soczysta zieleń malowana. No i to by było na tyle. Na tym zakończę. Dziękuję za uwagę, za obejrzenie. Zapraszam na inne moje filmy, na śledzenie kanału. Pozdrawiam, cześć.